Witajcie moi drodzy. W marcu zrealizowałam dla Was denko zapachowe. Link do tego filmu znajdziecie w opisie na dole. I w związku z tym, że od tamtej pory minęło pół roku, w którym to czasie ja zdążyłam zużyć kolejnych kilka zapachów, postanowiłam zrobić dla Was kolejny filmik tego typu. Dzisiaj, podobnie jak ostatnio, opowiem Wam o 3 zapachach, które bardzo lubię, które z czystym sumieniem mogłabym Wam polecić i takie, do których z pewnością wrócę w przyszłości. Pierwsza kompozycja, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to zapach marki Guerlain z bardzo znanej serii Aqua Allegoria o nazwie mandarynka bazylia. Jaki to jest zapach? Jak sama nazwa wskazuje, jest to bardzo nietuzinkowe połączenie owoców cytrusowych z bazylią, której zarówno smak, jak i zapach ja osobiście bardzo lubię. Sam zapach jest niesamowicie świeży i orzeźwiający i z tego też względu nadaje się idealnie do noszenia w ciągu dnia, zwłaszcza w lecie. Tak naprawdę jest to jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o zapachy do stosowania porą letnią. Choć jest to zapach dedykowany kobietom, powiedziałabym, że on bardziej jest zapachem typu unisex, a to z tego względu, że posiada też w sobie taką wyczuwalną nutkę goryczki. Jest w nim coś takiego, co można by nazwać szorstkim i z tego względu zapach ten trochę mi się kojarzy z wodami kolońskimi. Zresztą ja bardzo lubię wody kolońskie. W mojej kolekcji perfumów znajduje się nawet jedna z tego typu wód marki Guerlain, ale o niej opowiem Wam innym razem. Ze względu na to, że zapach Guerlaina jest bardzo świeży, on się też idealnie sprawdzi na przykład do stosowania przed, w trakcie albo po siłowni. Ja też w ten sposób go stosowałam. Teraz namiętnie używam zapachu Issey Miyake, o czym wiedzą wszyscy ci, którzy obserwują mnie na Snapchacie. Przypominam, że mój nick to Olfaktoria. Powracając do zapachu Guerlaina, jest to zapach, który jest dostępny w sprzedaży w 2 pojemnościach, 75 i 125 ml i ja posiadałam tę większą pojemność. I wszystkie flakony z tej serii Aqua Allegoria, one mają bardzo charakterystyczną taką nasadkę, która przypomina plastry miodu, a także złoty korek, na którym znajduje się pszczoła, która to jest symbolem Guerlaina. Mnie osobiście ciekawi, czy znacie jakieś perfumy z serii Aqua Allegoria, czy macie jakieś swoje ulubione. Może lubicie właśnie ten mandarynka bazylia. Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Kolejny zapach, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest moja ukochana cesarzowa, czyli numerek 3 duetu D&G. Wszyscy, którzy czytają mojego bloga, wiedzą, że ja ten zapach uwielbiam, że się z nim utożsamiam. Jest to tak zwany mój zapach sygnatura. Co to takiego jest? O tym pisałam na blogu. Link do tego wpisu znajdziecie na dole. Jaki to jest zapach? Przede wszystkim różowy i wiem, że teraz tego tutaj nie widać, ponieważ flakon jest pusty, natomiast ja bardzo lubię perfumy w tym kolorze. Mam też dużo perfum w kolorze zielonym, ale myślę, że o związkach między kolorem a perfumami opowiem Wam innym razem. W każdym razie, to jest zapach dziewczęcy, niesamowicie kobiecy, owocowy. W jego składzie znajdziemy m.in. arbuza, kiwi i rabarbar, który ja osobiście bardzo w perfumach lubię. Z jednej strony jest słodki, a z drugiej troszeczkę kwaskowaty. Jest to zapach linearny, czyli on się nie rozwija, wiecie, nie opowiada żadnej historii w trakcie trwania na skórze, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza. Moim zdaniem on jest uroczy i używam go praktycznie non-stop na różne okazje, zarówno w ciągu dnia, jak i porą wieczorową. On też sprawia, że czuję się lepiej, kiedy go na sobie mam. To jest też jeden z powodów, dla których ja używam perfum. Zresztą zrobiłam na ten temat film, w którym opowiadałam o tym, jakie są powody, dla których ludzie używają perfum. Link do niego znajdziecie na dole. To jest też zapach, który jest bardzo komplementogenny, czyli bardzo dużo osób zwraca na niego uwagę i mówi, że ładnie pachnę, kiedy mam go na sobie i to jest dla mnie bardzo miłe, a też potwierdza dodatkowo to, że to jest zapach stworzony dla mnie. Bardzo mi się podoba w nim to, że on nie jest bestsellerem sprzedażowym, czyli nie pachnie nim co druga osoba na ulicy, ale ma jedną wadę, nie jest zbyt trwały. Natomiast ja mam swoje sposoby na to, jak przedłużyć trwałość perfum na skórze. Pisałam też o tym na blogu, link znajdziecie na dole. Także jakby nie jest to dla mnie coś, co sprawia, że nigdy więcej tego zapachu nie kupię. Wręcz przeciwnie, ja już miałam kilka flakonów
tych perfum i z pewnością do nich wrócę. Ostatni zapach, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to Burberry o nazwie Brit, zamknięty w takim flakonie w charakterystyczną dla tej marki kratkę. Jest to bardzo znany i popularny zapach. On na rynku istnieje już 12 lat, ponieważ powstał w 2003 roku. Dzisiaj coraz trudniej sprawić, żeby jakiś nowy zapach przetrwał na rynku tyle lat. Temu zapachowi to się udało. On się nawet dorobił różnych wersji toaletowej, perfumowanej i takiej specjalnej edycji orzeźwiającej. Natomiast ja posiadałam wodę toaletową i mimo tego, że to była woda toaletowa, to utrzymywała się tak długo jak niektóre wody perfumowane. W składzie Brit znajdziemy zarówno owoce cytrusowe, jak i na przykład gruszkę, dużą dawkę wanilii oraz, uwaga, migdały. Wy wiecie, że ja za migdałami w perfumach nie przepadam, natomiast tutaj na szczęście i o dziwo nie grają one roli pierwszoplanowej i odziane właśnie w tą taką puchatą i słodką wanilię sprawiły, że właśnie ten zapach mi się spodobał. Brit to perfumy ciepłe, bliskoskórne, które idealnie nadają się do stosowania porą wieczorową i jesienią. Także jeżeli lubicie takie zapachy i szukacie czegoś nowego dla siebie na jesień, to gorąco go Wam polecam. Nie jest to zapach ciężki i nie przytłacza, nie przyprawia o ból głowy, chociaż użyty w nadmiarze może to zrobić, tak jak każdy inny zapach tego typu. Natomiast jest to zapach znowu linearny, czyli on nie opowie nam żadnej historii, cały czas pachnie tak samo, co dla innych będzie zaletą, a dla innych wadą. Ja osobiście bardzo ten zapach lubiłam i z chęcią do niego wrócę, przy czym wydaje mi się, że kupię znowu najmniejszą pojemność, ponieważ ja posiadałam właśnie 30 ml, a w sprzedaży są dostępne jeszcze pojemności 50 i 100 ml. Natomiast wiecie, że ja mam dużo zapachów i niestety nie jestem w stanie ich wszystkich skończyć, niektóre mi się psują, w związku z czym lepiej będzie, jeśli będę kupować właśnie mniejsze pojemności. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy znacie może któryś z omówionych przeze mnie zapachów i co o tych zapachach sądzicie i jakie perfumy Wam się skończyły w ostatnim czasie. Jestem bardzo ciekawa. Przypominam, że w opisie na dole znajdziecie linki do wszystkich artykułów, o których wspominałam w trakcie trwania tego filmu, listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, a także linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Najwięcej jest mnie na Snapchacie, w związku z czym tam zapraszam Was w pierwszej kolejności. Gorąco zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!